Nie jeden z nas marzy o tym, żeby mieć działkę na plaży, na malowniczej wyspie, gdzie można sobie wybudować chatkę, odpocząć, zamieszkać. Ale czy to jest dobre rozwiązanie? Czy działka na plaży to jest dobra inwestycja, na przykład na Filipinach? Dzisiaj będzie o tym odcinek. Ja nazywam się Rafał Baran, a to jest Życie na Filipinach. Zaczynajmy. Ale pierwsze i najważniejsze, jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć, jak wygląda, ile kosztuje, jak się żyje na Filipinach, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału i zostawienia łapkę w górę, wtedy będziecie powiadomieni o nowych filmikach. Dziękuję. Temat działki na plaży, słuchajcie, powraca cały czas. Nie jeden z nas myśli o tym, że kupienie działki na plaży to jest najlepsza inwestycja w jego życiu, że można ją kupić za małe pieniądze, że można sobie chatkę wybudować i zamieszkać w malowniczym miejscu, codziennie sobie wychodzić na plażę, słyszeć szum morza i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to naprawdę jest dobre rozwiązanie? Jakie są plusy, minusy takiej działki? Ile ona kosztuje? Dzisiaj będzie o tym odcinek. No i słuchajcie, tak, jeżeli chodzi o cenę, no to ceny oczywiście działki na samej plaży są dużo wyższe niż działki gdzieś tam, powiedzmy, na jakimś tam zwykłym terenie. Działki w górach już nie wliczam, bo działki w górach to też są swoje jakieś tam ceny mają, szczególnie te z takim jakimś pięknym widokiem. Natomiast skupmy się na samych działkach na plaży. Słuchajcie, one są naprawdę bardzo drogie. W porównaniu do takiej normalnej działki, no to jest cena 4 razy wyższa, przynajmniej z moich obserwacji tak wynika i tutaj w naszym rejonie. Oczywiście czym bliżej ona będzie cywilizacji, tym ta cena będzie oczywiście rosła. Na ten moment, ja do dzisiaj pamiętam, jak przyjechałem na Filipiny 7 lat temu, no w zasadzie to już 8 lat temu, i byłem na wyspie Siquijor, gdzie zacząłem się rozglądać po prostu za cenami nieruchomości. I naprawdę na końcu wyspy, po całkowicie przeciwnej stronie, można było kupić naprawdę fajne kawałki ziemi na plaży za nieduże pieniądze. Oczywiście w ciągu 4 lat, jak wyspa Siquijor stała się turystyczna, te ceny oczywiście ogromnie wzrosły. I na dzień dzisiejszy no ciężko kupić coś fajnego bardzo blisko plaży w normalnej cenie, szczególnie na Siquijor, które stało się po prostu wyspą turystyczną, popularną i często odwiedzaną przez turystów. Osobiście, jeżeli bym teraz przyleciał na Filipiny pierwszy raz i szukał działki na plaży, to szukałbym jej na zdecydowanie innej wyspie, totalnie mniej turystycznej. Dlaczego? No bo oczywiście to jest pewnego rodzaju inwestycja w przyszłość. Jeżeli chcecie taką działkę, co oczywiście to też musielibyście trochę pokombinować, żeby ją kupić na siebie albo na korporację, no to szukałbym na jakiejś takiej wyspie, która jeszcze nie jest turystyczna, bo te ceny na pewno będą dużo niższe, będą jakieś takie bardziej normalne, gdzie można tą działkę kupić i ewentualnie coś wybudować, ewentualnie poczekać 10-15 lat, aż ta wyspa stanie się popularna i dopiero wtedy sprzedać tą działkę, na pewno z dużym zyskiem. Ale na dzień dzisiejszy, słuchajcie, ceny są moim zdaniem kosmos. Prawo odnośnie linii brzegowej. Słuchajcie, przy tym temacie musimy się zatrzymać na dłużej, bo temat jest naprawdę bardzo ciekawy. Opowiem Wam pewną historię. Na wyspie Siquijor, jak ci co byli, no to pewnie wiedzą, ci co nie byli, no to wytłumaczę Wam bardzo szybko. Jest taka droga naokoło wyspy, my to nazywamy tak zwaną autostradą, highwayem sykijorskim, bo to była jedyna, pewnego czasu to była jedna z nielicznych dróg, która była naprawdę ładnie zrobiona i można było się tam rozpędzić i można było objechać całą wyspę dookoła. Pech chciał, że akurat ta droga przechodzi bardzo blisko plaży. Można powiedzieć, że po jednej stronie, od strony morza, chyba w San Juan, rejonach San Juan, jest, słuchajcie, naprawdę czasami kawałek 10-15 metrów pomiędzy plażą a drogą. Czasami nawet mniej. I teraz tak, zasada linii brzegowej. Ogólnie zawsze było przyjęte na Filipinach, przynajmniej z tego co ja pamiętam, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę, że można budować 4 metry od linii brzegowej. Linia brzegowa, z tego co pamiętam, przynajmniej na Siquijorze wtedy była wyznaczana na zasadzie high tide, low tide, czyli po prostu pomiędzy tymi odpływem i przypływem. Więc od tego 4 metry można było budować. Jeżeli sobie teraz wyobrazicie, że ktoś kupił taką działkę przy samym tym, powiedzmy, morzu i ma tylko i wyłącznie te 10 metrów na przykład do linii brzegowej, albo nawet mniej, więc jaki duży budynek on może wbudować? No ale to już byłoby, powiedzmy, jedna sprawa. Ok, jedna sprawa, 4 metry od linii brzegowej. Ale teraz wyobraźcie sobie, że prawo się zmienia. Tak, prawo nie powinno działać wstecz. Na Filipinach, z tego co się orientuję, prawo jakimś cudem może działać wstecz. Bo naprawdę były, słuchajcie, takie przypadki, że niektóre zabudowania musiały zostać zburzone
Dlatego, bo nagle sobie wpadli na pomysł, że teraz będzie budowa od 8 metrów od linii brzegowej. I pomimo tego, że oni już mieli wszystkie pozwolenia, budynek miał wszystkie pozwolenia, wszystko było legalnie zrobione, no albo tak delikatnie korupcyjnie, to teraz muszą część wyburzać, przestawiać restauracje, zmieniać całe miejsce tego. No ogólnie jest całkowicie, można powiedzieć, duże zamieszanie. Bo jak tutaj to osiągnąć, żeby ta inwestycja się w tym momencie zwróciła, jeżeli oni zapłacili za tą działkę, albo też wynajęli tą działkę za duże pieniądze pod jakiś resort, restaurację czy coś innego. I słuchajcie, to nie jest jedyna sytuacja tylko i wyłącznie na Siquijorze, że coś takiego się stało. Takie sytuacje miały miejsce na całych Filipinach. Przykładem tego dobrym był nawet Boracay, gdzie okazało się, że w ogóle tam jakimś pod wpływem korupcji delikatnej sprawdzili zabudowania na wyspie i tam było nawet mniej niż 3 metry, więcej niż 3 metry, ale kazali je wyburzyć. W ogóle się okazało tam, że nawet ścieki z tych wszystkich restauracji trafiały na plażę albo bezpośrednio do oceanu, no więc ogólnie była taka wielka chryja, ale to już podobno naprawili. Ale tą historię tak samo znam od przyjaciela, który miał resort na innej wyspie i tam też całe przebudowania, całe inne rzeczy, po prostu za każdym razem przychodzili i zmieniali cokolwiek innego. Z tego co wiem, co na przykład, słuchajcie, ludzie dostawali pozwolenia już na budowę, zakończyli budowę i miesiąc po otwarciu ktoś przychodził i mówił: ten budynek stoi za blisko. No i co wtedy robicie? Cała wasza inwestycja tak naprawdę, można powiedzieć, legła w gruzach, no bo trzeba wszystko przebudować od nowa. Trzeba wszystko inaczej zaplanować. Dlatego inwestycja na plaży to jest naprawdę, słuchajcie, taki śliski temat, który albo trzeba mieć duże plecy, albo budować się naprawdę daleko od morza. Kolejny ważny temat, o którym pewnie nie wiecie, to słuchajcie, to, że plaża tak naprawdę nigdy nie będzie twoja. Ten teren, który jest za plażą, może być twój, ale plaża jest publiczna i zawsze będzie publiczna na Filipinach. Ja przynajmniej z tego co wiem i z tego co mi właściciele mówili, no po prostu innej możliwości nie ma. Czyli tak naprawdę zawsze musicie nie to, że dać dostęp do tej plaży, no ale jeżeli ktoś będzie chciał sobie na niej zrobić biwak, to będzie miał takie prawo do tego, bo to jest teren publiczny, plaża. Oczywiście to, co jest za plażą, no to już inna sprawa. Tam możesz sobie budować, tam możesz sobie ogrodzić, tam możesz sobie zrobić co chcesz. I teraz tak, kolejna rzecz. Jeżeli na przykład wynajmiesz sobie całą, powiedzmy, jakąś taką zatokę, no to teoretycznie nie ma dostępu, dojścia, drogi do tej plaży. Więc można by powiedzieć, że to jest twoja plaża prywatna, bo oczywiście dostęp możesz zablokować, bo to jest na przykład resort ogrodzony i tam po prostu inne osoby nie mają wejścia, bo to przechodzą przez teren prywatny. Ale jeżeli się znajdzie jakieś wejście, no to ta plaża jest już twoja. Możesz tam iść spokojnie. Ewentualnie przypłynąć kajakiem, łódką czy innymi rzeczami. To jest sytuacja podobna, ma miejsce, słuchajcie, na Siquijorze, gdzie taki jeden z większych resortów ma praktycznie całą taką właśnie zatoczkę swoją z bardzo ładnie wysprzątaną plażą, no bo oczywiście oni o to dbają codziennie, ale pomiędzy tym resortem jest, niektórzy o tym wiedzą, niektórzy nie, jest mała wioska rybacka. I przez tą wioskę rybacką nie mogą ci zabronić przejść na tą plażę. A jak już jesteś na plaży, no to jesteś na swoim i nie mogą cię stamtąd wyrzucić. Oczywiście ja wiem, że zdarzają się przypadki na Filipinach, że są jakieś bardzo drogie resorty i tam ochroniarz ci powie, że masz zakaz wejścia i tak dalej. I no nie ma czasami się sensu kłócić z tym ochroniarzem, ale prawnie z tego co wiem, no to możesz bez problemu z tej plaży korzystać, jeżeli się tam dostaniesz. Czyli na przykład przypłyniesz kajakiem. Kolejna sprawa, słuchajcie, to sztormy i tajfuny, które przechodzą przez różnego rodzaju części Filipin. Myślicie, że wszystkie plaże wyglądają tak pięknie, idealnie jak na zdjęciach, na pocztówkach, jak wasi znajomi wam podsyłają? No nie. W większości te plaże po prostu są zabrudzone i to już nawet nie mówię o normalnych śmieciach, ale po prostu o zwykłych rzeczach, które morze wyrzuca. Jakieś liście bananowca, kokosy, wszystkie inne rzeczy. Szczególnie po sztormie, tajfunie plaże są, słuchajcie, ogromnie zanieczyszczone. Cały ten seaweed, który leży. Wszystkim się wydaje, że ta plaża tak naturalnie jest czysta jak na takich filmikach. No nie. W większości wypadków te plaże są po prostu sprzątane cały czas. Więc jeżeli ty będziesz miał działkę na plaży, powiedzmy, to też będziesz ją musiał sprzątać, żeby ona ładnie wyglądała. A to już, słuchajcie, nie jest robota taka raz na miesiąc, czy raz na 2 miesiące. Kolejna sprawa to słona woda i powietrze słone, które po prostu morze przynosi. Wiele razy o tym wspominałem, ale to jest taka rzecz, o której mało osób sobie zdaje sprawę, ale też warto poruszyć ten temat. Słuchajcie, słona woda jest po prostu wszędzie. Jeżeli mieszkacie na plaży, zaparkujecie sobie samochód, skuter czy cokolwiek innego,
macie gwarantowane to, że po prostu to szybciej zardzewieje. No tutaj nie ma co ukrywać. Ja wiem, że ktoś się może z tym kłócić, ale tak, jeżeli ktoś będzie miał, słuchajcie, wszystko zamknięte szczelnie w mieszkaniu z klimatyzacją włączoną i osuszaczem powietrza, to tak, to okej, to może przetrwać. Natomiast jeżeli to będzie na zewnątrz, będzie pracował na laptopie na zewnątrz, gwarantuję Wam, że po prostu ten laptop z czasem zardzewieje. No po prostu nie ma takiej możliwości. Wilgotność, zasłonienie tego powietrza, no to po prostu wszystko wpływa na to, że Wasz sprzęt będzie naprawdę, słuchajcie, cierpiał. No ale może przejdźmy, słuchajcie, do tych pozytywów tego mieszkania na plaży. No po pierwsze, to, słuchajcie, wakacyjny wypad i domek na plaży, oddalony 5 metrów od plaży, czy 10 metrów od plaży, no po prostu wychodzicie sobie na taras i widzicie plaże, morze, słyszycie to, no to jest po prostu rewelacja, no to tego się nie da opisać. Ci, co mieszkali tak, co byli na Filipinach czy w innych miejscach i mieli domek dosłownie tak, że ściągają klapki i wchodzą na piasek, no to wiecie jak to jest, no to po prostu jest rewelacja. I na pewno, słuchajcie, tak jest rewelacyjnie na krótki okres. Ja osobiście nie chciałbym tak mieszkać na stałe, wolałbym taki mieć domek, powiedzmy, rekreacyjny, żeby raz na tydzień przyjeżdżać i tam właśnie sobie na przykład pomieszkiwać i chodzić na tą plażę. No ale ja wiem, że ludzie tego potrzebują, więc tutaj nie neguję tego, że to jest złe. Znaczy inaczej, że to się nie podoba. To się naprawdę, słuchajcie, podoba, bo jeżeli plaża jest wysprzątana, no to jest sama przyjemność. Znaczy pomijam oczywiście, że w ciągu dnia, kiedy słońce świeci tak masakrycznie, jak to jest na Filipinach, no to jest ciężko chodzić sobie tak pół dnia po plaży. Natomiast wieczorami przy zachodzie słońca, jeżeli jeszcze jesteście ustawieni z dobrej strony, no to po prostu, słuchajcie, no mistrzostwo świata. No tego się po prostu nie da opisać. To trzeba zobaczyć na własnej skórze. I teraz warto sobie zadać najważniejsze pytanie. Kiedy taką działkę należy kupić? Albo kiedy warto taką działkę kupić? No oczywiście na pewno, jeżeli cena będzie atrakcyjna. Też pamiętajcie o lokalizacji. Lokalizacja jest bardzo ważna. Czy ta miejscowość, ta wyspa jest rozwinięta na tyle, żeby tam ktoś przyjeżdżał? Jeżeli oczywiście myślicie pod względem biznesowym. Czy też, no, jeżeli tylko i wyłącznie dla Was chcecie tą działkę i chcecie tam dom wybudować, czy łatwo będzie tam dom wybudować, czy dowiozą wszystkie materiały, ile to będzie kosztowało, czy jest tam w ogóle jakaś infrastruktura i czy to jest miejsce, gdzie naprawdę chcecie zamieszkać. Bo na pewno cena na takiej malutkiej albo odizolowanej wyspie, mało turystycznej, będzie lepsza niż gdzieś na turystycznych miejscach, gdzie na pewno wolelibyście spędzić czas. Ja, tak jak już pewnie wiele razy wspominałem, jeżeli miałem okazję kupienia takiej działki gdzieś powiedzmy w granicy 50 km czy 40 km od Dumaguete, gdzie naprawdę cena będzie bardzo, bardzo okazyjna, to pewnie bym to zrobił. Tylko zrobiłbym to bardziej pod inwestycje. Nie wiem, czy tak daleko by mi się chciało jeździć za każdym razem, czy chciałbym tam wybudować budynek, w którym będę raz na tydzień albo raz na 2 tygodnie, bo bałbym się, że po prostu to zostanie zniszczone. To też pamiętajcie właśnie o tym, i chyba w sumie o tym nie powiedziałem, że tego typu budynki, które są na plaży, są bardzo często niszczone szybciej niż takie budynki po prostu gdzieś dalej od morza, no bo po prostu właśnie ta słona woda tak samo niszczy po prostu całe deski, już nie mówiąc o metalu, o tych wszystkich elementach i to trzeba konserwować systematycznie. O tym się mało mówi, no bo wy wynajmujecie przeważnie tego typu domki, a nie jesteście właścicielami, ale ze strony właściciela mówię wam, znaczy ze strony właściciela, których znam, że naprawdę to nie jest przyjemność i to jest multum pieniędzy wpakowane w to, żeby to ładnie wyglądało cały czas, co roku. No i na to wydają pieniądze. Ja z tej strony się już z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie subskrypcję. Dziękuję za wsparcie na Patronite, za wirtualną kawę. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pozdrawiam z Filipin. Pa!